Czy jesteśmy na terenie miasta stołecznego Warszawy? Miasto się rozrasta, miasto coraz bardziej wchodzi na teren tego zielonego Ursynowa. Podejrzewam, że gdyby nie bliskość lotniska, to na dzień dzisiejszy już tutaj więcej terenów byłoby zabudowanych dookoła. Jeżeli chodzi o uprawę roślin, to my jesteśmy takim trochę dziwnym gospodarstwem, dlatego że uprawiamy i warzywa, i rośliny ozdobne. I ten charakter naszego gospodarstwa jest taki dlatego, że jesteśmy blisko Warszawy, że jesteśmy otwarci na klientów detalicznych, że można do nas przyjść i kupić sobie niedużą ilość produktów, jakie produkujemy. Takiego? Ten dom drewniany, który jest przy bramie, tam był dom dla ogrodnika, który odpowiadał za pracowników i za całą produkcję, a szef to był od spraw innych, prawda? Dzisiaj to jest zupełnie inaczej, bo ja w czasie swojej działalności musiałem przejmować funkcję nie tylko szefa, ale także ogrodnika i znać się właściwie na każdej dziedzinie, przez hydraulikę, elektrykę i wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Bo prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego to nie jest tylko znajomość ogrodnictwa. To trzeba być, że tak powiem, przygotowanym na wszelką ewentualność. Tak? Ja w tej chwili to jestem takim właściwie tylko koordynatorem działań. No to super, to ja jadę do Ciebie. Dobra. Synowie moi działają w tym gospodarstwie, no i cieszę się, że tą tradycję kontynuują, bo to już jest właściwie 80 parę lat od założenia gospodarstwa. To możesz to nosić, wiesz? Trudno określić moją rolę w tym gospodarstwie tak jednym słowem, ale to jakbym miał już wybrać jakieś słowo, to bym powiedział, że jestem kierownikiem, ale to nie jedynym, tylko razem dzielę tą funkcję z bratem, z Jurkiem i z tatą. Jestem współwłaścicielem, odkąd skończyłem 5 lat. Na dzień dzisiejszy, kiedy moi rodzice są na emeryturze, oficjalnie to ja prowadzę to gospodarstwo. Jestem tutaj od najprostszego pracownika, czyli od podstaw, od pracy, od można powiedzieć, że sprzątania, sadzenia roślin, uprawy, podlewania, robienia oprysków, czy wprowadzania ochrony biologicznej, aż po takie zarządzanie, czyli po sprzedaż, po dbanie o wszystkie rachunki, żeby były zapłacone na czas, czyli cała księgowość, o to, żeby podatki rozliczyć w odpowiednim momencie. A nie, jeszcze to spiszę. Gdzie jest kalendarz? 7. Działa. Jest. Przesadzić. Co jest? Tam jedna pani już czeka na chryzantemy, które zamówiła wcześniej. Ty. Winości Będę bliżej. w filmie. Nie, ciebie wytniemy. Ale przecież wcześniej byłem na kamerze. Dobra.
Moi rodzice mieli na imię Jerzy i Jadwiga. Gospodarstwo od początku miało taką pieczątkę J. Majchrzak. Więc uważałem, że to jest taki dobry wybór z imionami też moich synów, bo wszyscy trzej też mają imiona na J. Że jeżeli któryś będzie prowadził w przyszłości, to nie trzeba będzie zmieniać szyldu. Jeżeli będzie prowadził ze mną, no to też będzie JJ. Jeżeli będą prowadzili we dwóch, to też będzie JJ. Ta tradycja w mojej głowie, ona już świtała od małego dziecka. U nas właśnie jest tak, że my jesteśmy raczej zgodni we wszystkim. Bardzo rzadko się spieramy albo kłócimy, no naprawdę bardzo rzadko. My działamy razem zawsze. Często graliśmy nawet w piłkę w jednej drużynie. Ta piłka nas łączą nas wspólne zainteresowania, czyli kibicowanie naszej warszawskiej drużynie Legii. Chodzimy razem na mecze, także mamy wspólne zainteresowania. Bardzo ciężko go wyprowadzić z równowagi, bardzo ciężko go zdenerwować. W pracy rozumiemy się bez słów. Nam się bardzo rzadko zdarza, żebyśmy robiąc coś, pracując, nie zaakceptowali tego, co proponuje drugi. Jakoś tak łatwo nam przychodzi ten dialog i łatwo nam przychodzi ta zgodność w pracy. I to jest fajne, bo dzięki temu my mamy taki komfort psychiczny obaj, żadnego stresu w pracy. Wiadomo, że będzie dobrze, że jakoś że się nie pokłócimy, nie? W ogóle nie ma takiej możliwości. A nie wiem, czy będziemy czekali. Jak będziemy mieli czas, żeby to posadzić szybko, to posadzimy szybko. Może to trudno tak uwierzyć w to, ale naprawdę rzadko się zdarza, że my tam nie zgadzamy się w czymś. Jest to oczywiście jeszcze trzeci z nas, czyli Julian. On nie pracuje w gospodarstwie, chociaż też pracuje w branży ogrodniczej. My jesteśmy jego klientami, bo kupujemy od niego sadzonki roślin balkonowych. Może? A ty jak żyjesz? Co robicie? Nie będą chryzantemy, ale to robią kwiatową. No i czasami jest tak, że jak jest już taki naprawdę bardzo ciężko z pracą, że się nie wyrabiamy, no to Julian jest taką ostatnią deską ratunku, na którego zawsze możemy też liczyć i zadzwonimy do niego i słuchaj, musisz nam pomóc, bo coś się nie wyrabiamy. I Julian przyjeżdża wtedy i nam pomaga. Zdecydowanie. Ale jak się fajnie sadzi. Bo to jest, wiesz, mały korek, to nie musisz robić tak jak przy tych kostkach. No tak. Takie Dużej dziury w dużej doniczce, dziury. tylko robisz małą dziurkę, pyk, pyk. Tak jak normalnie rabatówkę sadzi. No i w najbliższej przyszłości Julian będzie niedaleko nas mieszkał w sumie, bo też na naszych terenach, teraz znaczy to już jego w tym momencie, ale będzie blisko. Dobrze, weź tak jeszcze pniataj jak plastelinę. O, weź jeszcze pougniataj. Tacę, na której będziemy układać te pierogi. Dobra. To jest gigantyczny? Dobra, gigantyczny. Tylko żeby nie był za gigantyczny. Tak. To się musi w miarę równo potem ugotować, nie? I tak potem wiesz, Jurek będzie dosypywał cukru na gramę. No tego cukru troszkę za dużo, ale jak wysypały, to nie szkodzi. Jurkowi się spodoba. A ten chleb jest do skórowania? No, jest. I co? Jadłaś? Byłam coś po tobie. Widzę, że zachęcające. No to może gdzieś on nie smakować, tak wiesz, to jest specyficzny. No ktoś lubi kaszę gryczaną. Ja lubię kaszę gryczaną, ja lubię kacjewawek. Trzymaj się.
Jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarstwa, czy trudniej, czy łatwiej, to wydaje mi się, że mi jest łatwiej tylko dlatego, że to znaczy na pewno dlatego, że nas jest 3 w tym momencie. A jak mój tatuś był w moim wieku, to był sam. I musiał sam sobie z tym radzić, już nie miał rodziców. My byliśmy nastolatkami, to jeszcze daleko do tego, żeby mu pomagać, bo to było tak, że ja miałem 13 lat, jak on był w moim wieku. Słuchaj, trzeba byłoby tej mahonii teraz pociąć może, co? Jasiek, może mahonii by trochę naciąć już. Poza tym lata 90. były trudniejsze dla ogrodnictwa. Teraz był taki moment, że było trochę lepiej. Może nie tak dobrze, jak było w latach 70. czy 80. XX wieku, ale z tego ogrodnictwa ostatnio to jakoś dało się związać koniec z końcem. Historia gospodarstwa sięga czasów przed II wojny światowej. Już w 1924 roku należał do moich dziadków. Wtedy mieli dość duże gospodarstwo jak na tamte czasy, bo przekraczało to 20 hektarów ziemi na tym terenie, a konkretnie w 1936 roku powstało gospodarstwo ogrodnicze. Założycielem tego gospodarstwa był Jan Kanty Noworyta, który kupił od dziadków teren pod gospodarstwo. W czasie okupacji dobudowywał obiekty tutaj w tym gospodarstwie, a gospodarstwo jak gdyby wróciło do rodziny mojej przez to, że ów założyciel w 1945 roku po wojnie ożenił się z moją mamą. Niestety długo nie żył. Umarł w 1951 roku. To było bezdzietne małżeństwo, więc młoda stosunkowo wdowa została na gospodarstwie w trudnych czasach i właściwie mogło być tak, że to gospodarstwo mogło upaść. Ale jakimś szczęśliwym zbiegiem okoliczności przetrwało i rodzice moi pobrali się w 1954 roku i od tego czasu prowadzili wspólnie gospodarstwo. Mieli już wtedy powyżej 40 lat, więc ja byłem jak gdyby namaszczony na następcę na tym gospodarstwie. Zacząłem studiować ogrodnictwo. Od tego czasu właściwie jestem bardzo mocno zaangażowany w prowadzenie tego gospodarstwa. I tak to się działo przez całe lata 80., 90. Ja w tym gospodarstwie przeżyłem już 67 lat. Z tego co pamiętam, to jest około 60 lat. Zawsze były okresy, kiedy było trudniej ze sprzedażą towaru i łatwiej. Było takie powiedzenie, że w ogrodnictwie nie towar płaci, tylko czas. Można było mieć gorszą jakość towaru, ale wyprodukowaną na właściwy termin. Dzisiaj jest tak, że trzeba mieć i dobry termin, i dobrą jakość. No to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego nasze pomidory są inne? One rosną naturalnie. I to chyba cały sukces. Chodzi o to, że nasze pomidory rosną naturalnie w ziemi, bo wszystkie takie pomidory dostępne na rynku rosną w sztucznym podłożu, a nasze pomidory rosną w ziemi i dlatego mają taki naturalny, dobry smak. Druga rzecz jest taka, że my dbamy o to, żeby one były odpowiednio dokarmione, ale bez przesady. Nie robimy, to wszystko jest z umiarem, bez jakiegoś takiego, żeby coś dać na zapas. Oprócz tego chyba mamy też dobrze dobrane odmiany. Są to 2 odmiany. Jest to pomidor malinowy i taki pomidor zwykły czerwony, ale o drobnych owocach. Ten pomidor jest tak dobry, bo mniejsze owoce mają taki bardziej intensywny smak.
Na pewno na smak naszych pomidorów wpływa to, że są chronione biologicznie, że rosną naturalnie. I to chyba tyle. W czasie produkcji pomidorów sporo jest pomidorów, które są bardzo dojrzałe, miękkie, mogą mieć jakieś mechaniczne uszkodzenia. No i do tej pory wyrzucane były na kompost. A bo jutro będzie zbierane. No tak, Ale to stwierdziłam, że szkoda trochę, bo to są bardzo dobre pomidory, świetny smak, poza tym dużo wartości odżywczych. I wymyśliłam przeciery. Najpierw bardzo prymitywny sposób, przez sitko, w słoiczki, pasteryzacja. Przyjechał jakiś klient, który kupował u nas właśnie pomidory na przecier. I patrzy, tak to robicie? Ja wam pożyczę wam swoją maszynkę. Taką jakąś włoską maszynkę, taką fajną pożyczył. I to tak przyspieszyło tą robotę, a my potem w internecie znaleźliśmy na stronie te maszynki i w ogóle większe takie. On miał taką małą. No znaleźliśmy taką większą, kupiliśmy i to teraz tak szybko się kręci tym. No dosłownie moment. Więc musiałam poprosić koleżankę, żeby mi pomagała. No troszeczkę sobie to może lepiej zorganizowałyśmy, bo mamy już lepszy sprzęt do robienia. I tak w zasadzie w czasie sezonu pomidorowego robimy przeciery. Sami jemy bardzo dużo pomidorów. Generalnie, jak się zaczynają pomidory u nas w gospodarstwie, to jeszcze nikt o tym nie wie, tylko my. Bo na początku my je zjadamy. A później, jak już jest ich dużo, no to do każdego posiłku, to znaczy do kolacji czy do śniadania, no to po kilka pomidorów, po 3 pomidory, po 4. Ale póki pomidory są, to zawsze goszczą na naszym stole. To samo się tyczy ogórków. Jak się zaczyna ogórki, to najpierw my zaczynamy je jeść, a potem dopiero inni. Pomidory poproszę. Bardzo proszę. Malina 8, plus 12. Aha, to najpierw muszę zadzwonić do swojej luby. No małe, nie są takie duże. Mogę przynieść większe. No dobra, to niech pan przyniesie większe, to te malinowe bym wziął. Myślę, że nasi klienci to jest przekrój całego społeczeństwa. Zaczęło się od tego, że dużo naszych klientów to są nasi sąsiedzi tutaj z okolicy, ale też przyjeżdża sporo osób z innych części Warszawy. Ale to są najczęściej osoby, które są w stanie zapłacić troszeczkę więcej za naszego pomidora niż za takiego pomidora supermarketowego ze względu na jego smak. Jak ktoś jest taki, że bardziej dla niego liczy się kasa, no to do nas nie przyjeżdża. A jeżeli chodzi o klientów tych kwiatowych, to też już tak można powiedzieć, że wyrobiliśmy sobie taką markę, bo zawsze klienci mówią, że nasze kwiaty są dobrej jakości. Że nie mają w trakcie sezonu letniego żadnych problemów z tymi roślinami, że on pięknie im kwitną. Dziękujemy ślicznie, zdrowia. Wiadomo, zawsze się trafia w każdym sezonie ktoś, kto powie, że za drogo, że nie, ale najczęściej jak już komuś zależy na smaku, to do nas wraca. I mamy klientów takich, którzy przychodzą do nas Bardzo naprawdę dobre. od wielu, wielu lat. Beautiful. Dzięki. Dziękuję. My dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia. Wydaje mi się, że nasze gospodarstwo ma taki klimat. Często jest tak, że na ścianach rosną jakieś paprotki, które tam sobie same wyrosły i one dodają takiego specjalnego charakteru. Tak mi się wydaje, sporo osób zwraca na to uwagę, że jak się przychodzi do nas do szklarni, to właśnie tutaj panuje taki jakiś niesamowity klimat. I to ich na pewno też przyciąga.
do tego gospodarstwa. Tak, wszystkie. Jurek od 1 września do zerówki. Dorcia do 4 klasy, to też zmiana wychowawcy będzie. A Jadzia... Poważna szkoła. Już się zaczyna poważna szkoła. A Jadzia do 2. A przeszkadza wam, że czasami dużo klientów przyjeżdża cały dzień? Nie, właśnie to nam... A mnie przeszkadza to, że kiedyś prawie w ogóle nikt nie przychodził. To mnie to przeszkadza. Czyli lubicie, jak klienci przyjeżdżają? Tak. I są zawsze mili? Tak. A zdarza się, że ktoś jest niemiły i krzyczy albo się kłóci? Nie. A jak będzie teraz na dzień dzisiejszy, to też jest trudne pytanie, bo najbliższy rok zweryfikuje polskie ogrodnictwo. Ceny ogrzewania, ceny energii elektrycznej, ceny wszystkich środków, które są potrzebne do uprawy. Wszystko idzie w górę i jeszcze pewnie pójdzie trochę w górę, no ale mamy ciężki czas. Pomidory z Hiszpanii, pomidory z Grecji, jeżeli nie będzie polskiego ogrodnictwa. Polskie pomidory w najbliższym sezonie pojawią się na pewno zdecydowanie później. No nie wyobrażam sobie, żeby każdy obywatel był w stanie zapłacić za kilogram pomidora 80 zł, bo to wyjdzie pomidor za 10 zł sztuka. No też jednym z moich marzeń było, też chciałem zostać piłkarzem, ale to... Chciałem być piłkarzem zawsze. Oczywiście marzenia takie, żeby grać w piłkę, na przykład znowu być piłkarzem, no to chyba wszyscy tacy chłopcy mają jakieś marzenia. Tylko że do tego trzeba byłoby trenować, a my na te treningi nie mieliśmy czasu. Tak naprawdę to pamiętam, że zawsze jak to mówiłem, że chciałbym zostać rolnikiem, bo bardzo lubiłem jeździć traktorem. Właśnie często jak tatuś wykonywał jakieś prace tam polowe, to ja razem z nim jeździłem traktorem i to mi się podobało. Jak już mnie w szkole pytali, co będę robił, czym będę się zajmował, to wiedziałem, że będę ogrodnikiem. Ale też tak przez to, że jako wzór w sobie w ogóle takiej edukacji i prowadzenia gospodarstwa, to przyjąłem mojego tatusia, więc ja chciałem kończyć takie same szkoły, które on kończył, więc kończyliśmy tą samą podstawówkę, tutaj szkołę podstawową numer 100 w Grabowie, kończyliśmy to samo liceum, chociaż mogłem, wiedząc o tym, że będę ogrodnikiem, mogłem wybrać technikum ogrodnicze, pójść taką łatwiejszą ścieżką. To jednak nie, ja chciałem mieć ogólne wykształcenie. Także wybrałem to samo liceum, co mój tatuś, więc kończyłem Rejtana. Następnie studiowałem ogrodnictwo, tak samo. Najbardziej dumny jestem z tego, że udało mi się tą ideę właśnie tej tradycji przekazać dalej, prowadzić synów naszych tak, że oni sami zdali sobie sprawę, że tą naszą pracę i dziadków swoich należy kontynuować. No to chyba z góry zostało nam zesłane to, że nasi synowie jakby podjęli pracę taką samą jak nasza i też się realizują w tym. Tak mi się wydaje, że ja zawsze wiedziałem, że to gospodarstwo przejmiemy. Chyba byliśmy tak wychowywani. Więc nie było czegoś takiego, że nie było takiej myśli u mnie nigdy, że ja nie będę tego prowadził, że nie będę tego robił. Tylko zawsze wiedziałem, że moje życie będzie związane z tym gospodarstwem. Najstarsza wnuczka ma 10 lat, młodsza 8, najmłodszy 6. Na razie ich zainteresowania są zupełnie w innym kierunku. Trudno powiedzieć. Lubią przychodzić, pomagać babci czy tatusiowi, sadzić kwiatki, ale to pół godziny i wszystko. Nie wiem jeszcze.
Chciałabym bardzo, ale oby. Mam nadzieję, że uda mi się dożyć do czasu, kiedy gospodarstwo będzie miało 100 lat od założenia i myślę, że wtedy już będę wiedział, czy będzie dalsza działalność w tym gospodarstwie, czy to nasze rodzinne działanie będzie kontynuowane, bo wnuki moje będą już wtedy nastolatkami i pewnie jakichś wyborów już dokonają. I będę świadomy wtedy, czy ta nasza wspólna działalność, to dzieło, począwszy od poprzednich pokoleń, będzie dalej kontynuowane i będziemy w ten sposób służyli innym ludziom. Ja bym chciał ogrodnikiem. Ja ogrodniczką. Ja jeszcze nie wiem, może też.